Hej, tu Sysia, dzisiaj w troszeczkę takiej nieogarniętej wersji, ponieważ będziemy razem szykować się do dzisiejszego dnia. Zrobimy sobie takie jesienne get ready with me, zrobimy sobie pielęgnację, makijaż, przegląd kosmetyków, które idealnie będą sprawdzały się na jesienny sezon, między innymi zapachy, bo dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z marką Made in Lab, także jeżeli chcecie zobaczyć, jak się ubieram, czeszę, pielęgnuję i maluję, to zapraszam do oglądania. Zdjęłam ręcznik z głowy, już nawet są prawie suche te włosy. Jak się ma krótkie włosy, to jednak wiecie co, to jest taki komfort, że po prostu wszystko tak szybko schnie. Założę sobie sweterek, bo wiecie co, zimno dzisiaj jest, więc nie będę się tutaj patyczkować. Znaleziony w Lumpeksie, to jest sweter z New Look, taki przyjemny, oversize'owy, mięciuteńki. I do tego nałożę sobie moją ulubioną biżuterię, jedną z niewielu, którą w ogóle noszę, bo ja nie jestem jakaś taka biżuteryjna, ale wiecie co, ten łańcuch to ja kocham. Kocham, bo on po prostu robi z każdej najbardziej marnej stylizacji, robię po prostu stylizację. Od razu ten sweter wygląda jakoś tak bardziej glamorous, wyjściowo. A propos glamorous, słuchajcie, musiałam przenieść sobie kilka rzeczy z łazienki tutaj do studia, żebym mogła pokazać Wam, czego będę używała. No i żeby tak, wiecie, nie leciało mi wszystko z rąk, wzięłam sobie, zobaczcie, w czym ja sobie to przyniosłam. Kartonie z Biedronki, także glam for life. Buzię umyłam dziś sobie taką pianką, już kończę tą piankę, to są te nowe pianki z Basic Lab, to jest akurat dermatologiczna pianka myjąca do skóry ultra wrażliwej, a włosy umyłam taką kostką, ostatnio wynalazłam ją sobie jak robiłam jakieś zakupy online i to jest kostka taka do mycia po prostu wszystkiego. To jest jednak takie trochę bardziej mydło niż kostka do mycia włosów, niż szampon, bo jest w odczuciu na włosach, jak się zmywa, że czuć taki lekki osad, więc nie wiem, czy to jest jakaś petarda, ale myję, więc jest okej. I ostatnio sobie zaczęłam używać takie odżywki. Na Komi Argan Oil, moja fryzjerka ostatnio powiedziała mi, że mam trochę matowe włosy i stwierdziłyśmy, że muszę zmienić odżywkę, a miałam taką z proteinami, więc stwierdziłyśmy, że chyba już dosyć tych protein i wzięłam sobie taką nawilżająco, żeby się trochę ładniej włosy błyszczały, więc to sobie nałożyłam. Nałożę sobie maseczkę na buzię, bo czuję właśnie ostatnio, że przydałoby jej się troszeczkę więcej pielęgnacji, więc użyję sobie takiej maseczki. To jest Algorytm z Dr. Ireny Eris Instant Moisture Face and Neck Mask. Ją w ogóle można nie spłukiwać, tylko tak wiecie, ściągnąć wacikiem. O, i mam dla Was do polecenia fajną świecę. Wyhaczałam ją ostatnio w Action i ma przepiękny zapach. Sublime Patchouli i ona pachnie, ma takie lekko męskie nuty, ale wydaje mi się, że może być fajna na jesień. Nie jest taka typowo jesienna, słodka, wiecie, pitu. Taki bardzo elegancki zapach, z delikatnie męską nutą, mi się bardzo spodobała. I póki ta maska się wchłania, to chciałabym przetestować sobie dwa kosmetyki do włosów. Dostałam ostatnio przesyłkę od Stars from the Stars. W ogóle nigdy nie słyszałam o tej marce, a okazuje się, że ona ma ogromny asortyment i pielęgnacji, i makijażu. I tutaj mam serum na końcówki, bezsilikonowe i wcierkę stymulującą. Normalizująca to może być spoko dla mnie, bo ja mam raczej przytłuszczającą się. Aplikacja bardzo wygodna, jest bardzo rzadka, przez co fajnie, o widzicie? Aż mi cieknie tutaj. Przez to fajnie się rozprowadza na włosach. I nie wiem, takie bezsilikonowe serum do włosów to się używa na suche, czy ja nigdy nie wiem, na suche czy na mokre. Ja użyję chyba na mokre, bo mi wszystko obciąża włosy, a mam wrażenie, że jak używam na takie mokre, to mniej. Jest to możliwe? I tak wygląda to serum na końcówki. W ogóle bardzo duże opakowanie, bo mi się serum na końcówki zawsze kojarzy z takimi, wiecie, malutkimi. I tutaj jest olej brzoskwiniowy, olej z orzechów brazylijskich i olej arganowy. A faktycznie jest takie olejowe. To jest taki olejek. Pięknie pachnie. I tak sobie troszkę podziubdziam te końcówki moje. I suszymy. Co jak te włosy, gdzieniegdzie czuję, że chyba są troszeczkę takie tłustawe za bardzo. Może powinnam jeszcze mniej użyć sobie tego serum. Trzeba, wiecie, wyczuć po prostu, ile tego używać, szczególnie przy krótkich włosach. No i sobie użyję troszeczkę tej pasty. Ja sobie tą pastą zawsze stylizuję włosy. Teoretycznie dla mężczyzn, ale wiecie. No i tak sobie troszkę tutaj ugniatam, tu i tam. Może tak na bok delikatnie. Dobra, idę umyć łapki, zmyć maseczkę i lecimy z pielęgnacją. Maseczka zmyta, w ogóle zobaczcie, jak ładnie buzia się tak mieni od nawilżenia. Zacznę sobie od tego produktu. To jest taki primer tonizujący. Coś więcej niż tonik.
Użyję sobie troszkę olejku na usta, to jest Resort z Glam Shopu, bo już marzę od początku nagrań o tym. Użyję sobie kremu pod oczy od Dr. Ireny Eris, tyle mam już zużyte i to jest ta seria Sensi Science. On ma w ogóle taką fajną konsystencję, troszkę mi przypomina mleczko kokosowe, takie wiecie, ta gęsta część mleczka kokosowego. I kremu użyję tego, to jest Glam for Skin, nawilżający krem do twarzy, wygładzająco-łagodzący na dzień. Powiem Wam, że ten krem zdecydowanie bardziej się sprawdzi cerą suchym, dojrzałym, normalnym. On jest teoretycznie lekkim kremem, takim delikatnym, ale moja skóra czuje jednak po na przykład godzinie noszenia tego kremu, że ta buzia jest taka lepka w cudzysłowie, że jest taka otulona, jakby wiecie, coś tam było takiego olejkowego w składzie, więc nie każdemu podpasuje. Mi się wydaje, że właśnie na ten taki przejściowy sezon, na jesień albo właśnie zimą na okres grzewczy może być spoko nawet dla cer tłustych, ale latem było mi ciężko go używać. Był dla mnie aż za bardzo taki, wiecie, obklejający. Użyję sobie jeszcze takiego punktowego serum z Basic Labu. Tutaj mam takie pojedyncze wypryski. To też wczoraj zaczęłam używać, więc jeszcze nie powiem Wam, czy jest spoko, czy nie. Jedna z tych nowości. No i SPF z Holiki. Dzisiaj słonecznie, więc mogę sobie go jeszcze poużywać. Już go w ogóle dękuję, słyszycie? O! Wiemy, co te pierdnięcia oznaczają. O, dobra, jest. Niech to wszystko mi się tutaj pięknie wchłania, więc zanim przejdziemy do makijażu, pogadamy sobie o zapachach, bo w Made in Lab pojawiło się aż 20 nowych zapachów, w tym 16 damskich, także jest ogromny wybór. Pokażę Wam dzisiaj takie 3 propozycje, jeden męski, jeden damski, jeden unisex. Zapachy, które moim zdaniem właśnie fajnie pasują na ten taki okres przejściowy i są fajnym kompromisem między lekkimi, świeżymi zapachami, które ja lubię, ale mającymi jednak coś takiego otulającego, słodkawego, przyjemnego w sobie. Październik to jest dobry moment, żeby zrobić sobie zapasy, bo wszystkie zapachy 100 ml są przecenione o 20%, a dodatkowo z moim kodem RedMyLips macie darmową wysyłkę od zamówień powyżej 100 zł. Tutaj szczegóły wypiszę Wam na dole w opisie, żeby nie tracić Waszego cennego czasu. Przejdźmy sobie do tych zapachów. To zacznijmy sobie może od męskiego zapachu. Uważam, że to jest mega interesująca propozycja. Teoretycznie kompozycja drzewno-aromatyczna. W nutach głowy ma cytrus i lawendę, w sercu lawendę, geranium i jabłko i w bazie paczuli i fasolkę tonkę. Ale on jest, ten zapach taki trochę nieprzewidywalny, bo na początku, kiedy go wąchamy, faktycznie czujemy taki typowo męski, taki świeży, orzeźwiający, trochę elegancki zapach. Czuć właśnie takie świeże nuty, troszeczkę cytrusowe, ale właśnie przebija nam się ta lawenda, która dodaje takiej, wiecie, elegancji, takiej lekkiej duszności, ale w pozytywnym sensie. No bardzo taki wyrafinowany ten zapach się robi, więc pierwsza nuta, takie świeże, soczyste uderzenie, potem subtelna elegancja, ale ten zapach ma w sobie taką delikatnie słodką nutę. Ja tutaj sobie wczoraj spryskałam koreczek i tutaj ewidentnie czuć już na tym koreczku po całym dniu zapach takiej delikatnej wanilii. Choć on tutaj w bazie ma paczulę i fasolkę tonkę, więc nie ma mowy tutaj o wanilii, ale ja wyczułam typowo taki słodziutki, delikatnie słodki, apetyczny zapach. Więc on się tak bardzo fajnie ten zapach rozwija, że z jednej strony mamy tutaj takiego eleganckiego, energetycznego mężczyznę, ale on właśnie z czasem robi się ten zapach taki otulający delikatnie. Ale wciąż taki świeży, męski i uważam, że właśnie może to być fajny zapach na jesień, bo ma w sobie właśnie taką delikatną nuteczkę otulającą. I nawet jeżeli Wasi mężczyźni preferują takie typowo świeże zapachy, jakieś takie morskie czy cytrusowe, to myślę, że i tak jest warty spróbowania, bo ta słodkość nie dominuje tutaj. Ona jest taka, wiecie, gdzieś tam tak delikatnie się fajnie komponuje właśnie z cytrusami, z lawendą. No, mega interesujący, bardzo mi się spodobał ten zapach. Uważam, że jest taki po prostu inny i to skradło moje serducho, także 146 dla mnie fantastyczny zapach na jesień. Przejdźmy do zapachu damskiego i tutaj wybrałam 143. Kwiatowy,
ale też z taką elegancką nutką w sobie. On na początku wydaje się taki właśnie bardzo lekki, wręcz troszkę dziewczęcy, kwiatowy. On ma w nutach głowy mandarynkę, różę i wiciokrzech. I tutaj faktycznie czujemy na samym początku taką lekko, taką wręcz cytrusową nutkę, bardzo świeżą, świeżo-kwiatową. W sercu jaśmin, piwonia, klementynka i te zapachy, te kwiaty są najbardziej tutaj wyczuwalne. Właśnie taka piękna kompozycja jakiegoś eleganckiego bukietu kwiatów. I w bazie mamy paczuli, drzewo sandałowe i piżmo. I właśnie przez to ten zapach, on nam delikatnie dojrzewa w kierunku bardziej eleganckiego, może niekoniecznie takiego typowo słodkiego, co takiego lekko otulającego, może pudrowego, powiedziałabym. Także też bardzo fajny zapach, dla mnie fajny kompromis między zapachami, które lubię, takimi świeżymi, lekkimi, a właśnie dodatkiem czegoś bardziej eleganckiego, otulającego, słodkawego. Bardzo ładna kompozycja. To jest taki typowo kwiatowy zapach, ale ma właśnie w sobie tą taką przyjemną elegancję. No i ma w sobie kwiaty, które uwielbiam. Róże, piwonie, jaśmin to są jedne z moich ulubionych kwiatów i zapachów kwiatowych. I tutaj mamy wszystkie w jednym miejscu, bardzo ładny zapach. I na koniec chciałabym Wam opowiedzieć o zapachu numer 149 i niech Was nie zmyli ciemna etykietka, która sugerowałaby męski zapach, bo jest to zapach unisex, ale wydaje mi się, że jednak trochę bardziej po tej damskiej stronie. Jest to zapach brzoskwiniowy. On w nucie głowy ma brzoskwinię, pomarańcze i kardamon, w sercu dawannę i jaśmin, w bazie paczuli, wanilię i labdanu. I jest to zapach brzoskwiniowy, ale nie jest to taka soczysta, ociekająca sokiem wakacyjna brzoskwinka, tylko to jest raczej zapach takiej, powiedziałabym, syntetycznej brzoskwini, czyli brzoskwini, którą wyczuwamy na przykład w jakimś brzoskwiniowym cieście albo w jakimś brzoskwiniowym jogurcie. To jest taka słodka, taka już przetworzona brzoskwinia, tak bym to ujęła. I ona z początku uderza nas właśnie tą taką intensywną, owocową, brzoskwiniową nutą. Delikatnie pikantną, ale subtelnie przez kardamon. I ten zapach po jakiejś takiej chwili robi się troszeczkę taki bardziej deserowy, jakby ta brzoskwinia zamoczyła się w bitej śmietanie, o coś takiego, ona się tak, no właśnie idzie w kierunku takiej słodkawej śmietanki, więc ten zapach idzie w kierunku takiego bardzo apetycznego, słodkiego, ale nie jest to typowo słodki damski zapach, ani nie jest to typowo owocowy zapach, bo on ma w sobie w takich podtonach troszeczkę takiej męskości, tej męskiej nuty, ale wyraźnie wyczuwalna jest ta brzoskwinia i słodkość tej bitej śmietany, tak bym to ujęła. Także propozycja mega interesująca, jak lubicie propozycje unisex i jak lubicie owocowe i trochę słodkawe, takie apetyczne zapachy. Myślę, że może być dla Was bardzo ciekawym rozwiązaniem. Ja użyję sobie dzisiaj 146, czyli teoretycznie tego męskiego, ale ja lubię męskie nuty. No, pięknie pachnie. Dajcie mi znać, czy któryś z tych jakoś Was specjalnie zainteresował, a może macie jakieś swoje typy wśród tych nowości? Piszcie koniecznie w komentarzach, a my przechodzimy do makijażu. Zaczynam sobie od kremu BB Feel Natural z Hen. Sprowadzam sobie najpierw trochę paluszkiem i biorę gąbeczkę, doklepuję całość gąbeczką. To jest akurat z Glam Shopu, ta klasyczna. Korektor nałożę sobie tuszę Class i w Saint Laurent i też doklepuję gąbką. Lecimy z konturowaniem. Użyję sobie tego sztyftu Gloss z Glam Shopu. Najpierw rozetrę trochę pędzlem, a potem doklepię jeszcze dokładniej gąbeczką. Chociaż, no zobaczcie, to się bardzo ładnie rozciera bez problemu. Ale tak też się fajnie nabiera, takie sztyftowe rzeczy. I użyję sobie, pomyślałam właśnie, że to będzie idealny kolor różu na jesień, czyli krem z róży też z Glam Shopu. Zobaczcie, on ma w sobie trochę różu, ale też troszkę takiego koralu, brzoskwini. Jest taki... lubię, me gusta. Śliczności. Przypudruję sobie teraz buzię i nakładam puszkiem. Troszkę sobie wcieram puder w puszek i wklepuję. I będę kontynuować konturowanie na sucho paletką Oriental. Tak walnęłam się w zęby pędzlem. Serio
Cyśka, jeju. Mam ogromną ochotę na paletkę Oriental ostatnimi czasy, więc poużywam sobie jej dzisiaj troszeczkę. Dołożymy sobie tego pięknego bronzera. Troszkę na nosek, bo to jest dopiero początek jesieni. Tutaj jeszcze wiecie, mamy resztki opalenizny, prawda? Użyję sobie też tego rozświetlacza. Tutaj mi będzie pasował, bo jest delikatnie złoty. Pędzelek to jest Maestro 510, a przed chwilą używałam Spectrum 05. A wcześniej Glam Shop T132. Bardzo ładny ten rozświetlacz i fajnie jest mieć taki trochę cieplejszy wśród tych wszystkich neutralnych, wśród tych wszystkich szampańskich, takich trochę srebrnych, trochę złotych. Ten jest troszeczkę bardziej złoty, ale nie przyciemniający, więc jest fajny. Wiecie, coś innego spośród tych wszystkich rozświetlaczy, które wyglądają tak samo. No i nie mogę się oprzeć, muszę użyć troszeczkę różu z RMS. Piszecie mi, że też macie obsession about this róż. I got you. Totalnie rozumiem. I ten odcień Kir Royal na jesień to jest po prostu petardziątko. Na jesień, na zimę, na wiosnę i na lato. Petardziątko. I już się piesek na mnie patrzy, bo chce wyjść. I'll be back. Powiem wam, że niby słońce świeci, ale zimno jest jednak na zewnątrz. Może zrobię sobie brwi. Użyję sobie tego laminatora nowego z Glam Shopu. Zacznę sobie pod włos najpierw go nakładać i wyczesuję do góry. W czasie, gdy sobie przesychają, nałożę sobie bazę Lepik. Pamiętajcie, bazy im mniej, tym lepiej. Widzicie, u mnie te mydełka nigdy nie trzymają jakoś tak włosów. One tak, wiecie, postawią i zaraz oklepują. No już są klapnięte. Ładnie uczesane, ale klapnięte. I nałożę sobie trochę cieni do brwi z Hean. Może spróbuję jeszcze raz teraz tak przejechać tym mydełkiem. No i one tak powinny właśnie ładnie mi stać. Może by były takie, o, ładne, grube. Nie, dziedziuś do mnie dołączył, tak. No teraz wyglądają ładnie, ale jak znów mi klapną, to proszę. Coś mnie wkurza, tak grzywkę na razie ją sobie wezmę do góry i możemy przejść do paletek. Przygotowałam sobie kilka, które moim zdaniem idealnie sprawdzą się na sezon jesienny. Może Was do czegoś zainspiruje, żeby wyciągnąć którą macie albo zakupić nową. I zaczniemy sobie od paletki Glamour Resort. I wiem, że ona i wizualnie, i kolorystycznie wydawałoby się, że to jest taka paletka letnia, ale moim zdaniem wcale niekoniecznie, bo takie wiecie, brązy, odrobina brzoskwini, złota i taki śliwkowy fiolet, uważam, że to są idealne kolory na jesień. No zobaczcie, dla mnie jakby dodać do tego jakiś, nie wiem, pomarańcz albo zgniłą zieleń, no to jest po prostu jesienna paletka. Więc naprawdę zależy po prostu, jak się na nią spojrzy. Następna też będzie taka troszeczkę, wydawałoby się, może nie do końca, bo ja wyciągnęłam sobie Italian Spritz od Too Faced. Bo ja wiem, ona się wydaje kolorowa, ale zasłońcie sobie te niebieskości. To wygląda naprawdę śmiało na jesień, jeżeli oczywiście lubicie takie jesienne barwy. Ja brzoskwinki, takie subtelne, przygaszone róże też bardzo lubię na jesień, dlatego też wyciągnęłam sobie na jesień paletkę Italian Spritz, bo warto patrzeć na paletki pod różnym kątem. Czasami właśnie przymknąć oko na niektóre odcienie, a okazuje się, że paleta jest bardzo kolorowa albo bardzo stonowana i tak dalej. Następna moja propozycja to jest Affect in the Spotlight, która też z jednej strony kojarzy się troszeczkę z takim zachodem słońca, z wakacjami, ale też uważam, że to jest piękna paleta na jesień ze względu na brązy, na fajne fiolety, śliwkowy i troszkę chłodniejszy fiolet. Mamy taką fajną czerwień, mamy rudy, taki pomarańczowy brąz, musztardę, znowuż brzoskwinkę, złotko, także to są też piękne kolory na początek jesieni. Jakby przysłonić sobie ten turkusik tutaj, no to zobaczcie. Mamy tutaj piękną, jesienną, taką neutralno-kolorową, przygaszoną paletę. Mam tutaj również paletkę Naked Wild West. Jeżeli lubicie jesienne makijaże, ale niekoniecznie zawsze ciepłe, bo tutaj mamy połączenie w tej palecie odcieni chłodnych i ciepłych. Mamy, zobaczcie, taki pomarańczowy, wręcz lekko czerwony brąz, ale obok jest taki neutralny, a tu jest w ogóle taki chłodny, wręcz szary. Uważam, że taki odcień teal, taki turkus ciemny,
troszkę choinkowy, też jest bardzo fajnym kolorem na jesień. No i oczywiście mamy błyszki, złotko, srebro, subtelny, jaśniutki, brzoskwiniowy odcień, więc to też jest bardzo fajna paletka na jesień, już taka łącząca chłodne i ciemne. Chłodne i ciepłe tonacje. Myślę, że nie może tutaj zabraknąć paletki Muse, bo to jest po prostu ideał. Ideał paletkowy i ideał jesieniowy. Mamy wszystkie kolory przybrudzone. Nawet jakieś róże, zielenie, żółcie, turkusy. One są wszystkie z taką nutką przybrudzenia, więc na jesień paletka petarda po prostu moim zdaniem. I ta kompozycja brązy, czerwienie, fiolety, musztarda, róże. Uważam, że wygląda to przepięknie. Mamy różne odcienie, różne tonacje, ale wszystkie pięknie się harmonizują ze sobą. Także uważam, że to jest mój taki, wiecie, typ. Jak pomyślałam sobie o jesiennych paletkach, to na samym początku pomyślałam właśnie o tej. No i oczywiście jedna ze świeższych premier Mio The Frog's Tale. No, paletka dla jesieniary, co tu dużo gadać. I w ogóle wizualnie, kolorystycznie, samo opakowanie już woła. Ale tutaj też mamy piękne odcienie, które fajnie sprawdzą się na jesień. Tutaj ten błysk jest po prostu taki miedziany, troszkę piękny, ładny, ciepły brąz z drobinką, taki pomarańczowy brąz. Fajne są też te brokaty, też możemy sobie tym brokatem coś fajnego stworzyć. Oczywiście zieleń i ta taka zgniła zieleń matowa. No i dodatek chłodnych niebieskościo-fioletów też fajnie będą przełamywały ten makijaż, bo oczywiście makijaż jesienny to nie jest tylko i wyłącznie kolor dyni, kakałka i cappuccinko. To też mogą być różne inne odcienie. I pomyślałam sobie dzisiaj o połączeniu zgniłej zieleni i czerwieni. Pędzelek Spectrum 11 i paletka Muse, odcień Filigree. W początku miałam plan, żeby zrobić makijaż taki właśnie czerwonawy, ale jednak moje serce należy do zieleni, więc muszę troszeczkę jej tutaj wprowadzić. Teraz 17 ze Spectrum dodaję żabki z żabiej palety. Troszkę sobie tutaj jej wprowadzę, tak żeby jeszcze rozblendować do chmureczki. Dzisiaj myślę, że będę skakała po prostu z paletki na paletkę. Jak mogę, to lubię tak też się pobawić, bo często właśnie jestem ograniczona jakimś odcinkiem, w którym nagrywam jedną paletą, albo testuję w jakimś odcinku jedną paletę. A właśnie w odcinkach, w których mogę używać sobie różnych, po prostu czuję się jak ryba w wodzie, że mogę się po prostu bawić czym chcę. Jak się dodaje tej zieleni jaśniejszej z żabiej paletki, zobaczcie ile żywszy robi się od razu ten makijaż, jeżeli chodzi o ten odcień zieleni. To jest też bardzo fajny sposób dla osób, które na przykład preferują zgaszone kolory, bo są na przykład zgaszonym latem w typie kolorystycznym i lepiej czują się w kolorach subtelnych, albo pastelowych, albo przygaszonych, jakichś przybrudzonych. I jeżeli chcecie wprowadzić kolor, to właśnie dodajcie sobie coś żywszego na rozstarcie. Wtedy tutaj przy samym oku będzie ten kolor, w którym czujecie się dobrze, więc wasza buzia będzie wyglądała dobrze w tym makijażu, a jak dodacie sobie troszeczkę czegoś żywszego, to od razu makijaż staje się żywszy, ale wciąż kompozycyjnie będzie Wam pasował. Teraz 18 dodam sobie troszeczkę figi. Ten odcień będzie mi tutaj idealnie pasował, bo będę chciała przyciemnić sobie troszkę zewnętrzny kącik jeszcze. Bardzo stopniowo sobie to buduję. Jak widzicie, malutkim pędzelkiem dokładam sobie figi, wracam do pędzelka po zieleni, rozcieram i tak, żeby subtelnie, ładnie się to wszystko tutaj połączyło. Na chwilkę zostawiamy sobie górną powiekę i przechodzimy do dolnej. Mam brudnego palucha, bo właśnie macałam sobie cienie, którego wybrać. I wezmę sobie teraz paletkę Affect i odcień Deep Rose. Zobaczcie, że on idealnie tu się będzie komponował tonacyjnie z tym, co zrobiłam na górnej powiece. Zacznę sobie od kredki z Glam Shopu Burgundowy Muślin. Nałożę na linię wodną i rozcieram. Ona jest naprawdę mega kremowa, ta kredka. I przechodzę do cienia. Gruntuję sobie. Wow, ależ to będzie moc. I myślę, żeby to wszystko ładnie mi się tutaj zespoiło ze sobą, użyję tej musztardki. I tym cieniem delikatnie rozetrę sobie dolną powiekę. Tu mi się stworzy taki bardzo subtelny pomarańcz. No i fajnie mi się dzięki tej żółci też połączy dolna powieka z górną, no bo żółć jest jednak bliżej zieleni niż czerwień. Może tej żółci dodam też troszeczkę tutaj, chociaż tu będzie pewnie jakiś błysk, ale tak już wiecie, wstępnie, żeby
mi się to wszystko ładnie komponowało. Wyjęłam sobie jeszcze paletkę Paprika i trochę błysków z Glam Shopu, bo właśnie chciałabym znaleźć jakiś czerwony błysk. Tutaj wyciągnęłam sobie właśnie marmurka i on chyba będzie tutaj akuratny. Moda na sukces. No i ja sobie go nakładam trochę tutaj, żeby już mi się tutaj zaczęło coś ładnie iskrzyć. I chciałabym też ten sam kolor wprowadzić tutaj na górną powiekę. Ależ to się błyszczy jak dzikie. Wlacam do pędzelka i tutaj powyżej załamania powieki rozpraszam drobinki. To wewnętrzny kącik wezmę sobie troszkę Autumn Flowers z żabiej paletki i chyba nawet wiem, czego użyję na łączenie. Użyję sobie tego suszu, bo on ma taką czerwoną bazę, więc może mi się tutaj fajnie skomponuje. Wow, aż mi taki się multichrom zrobił. Użyję sobie maskary Hypnose i zobaczymy, czy chcę zrobić coś jeszcze w makijażu oka. Rzęsy wytuszowane i przykleiłam też po kilka kępek, ale takich króciutkich ósemek tylko na zagęszczenie, żeby nie było takiego efektu, wiecie, wachlarza, żeby były takie puszyste fluffy. Przechodzimy sobie do makijażu ust. Tutaj też przygotowałam sobie kilka takich pomadek, które uważam, że po prostu na jesień to aż krzyczą. Zacznijmy od tej, która chyba jest już niedostępna. Jedna z moich ukochanych brązowych pomadek Fenty Mademoiselle w odcieniu Shawty. Bardzo często jak mam ją na ustach, to pytacie, co to jest. A to jest właśnie ta pomadka. One są chyba już wycofane, ale ja sobie je przygotowuję na jesień. Z ciemniejszych odcieni również te pomadki Belle i Red Lipstick Monster, odcień Posh 03. Piękny, 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 piękny. Coś między brązem a bordeaux. Wspaniałe. To może ten brązik też sobie tutaj wyłożymy, bo to jest taki, wiecie co, to jest taki brązowy brąz, bo często te brązy to są takie wpadające w róż, trochę w fiolet, żeby były takie trochę bardziej, wiecie, po prostu pod wszystkich, a to jest taki brąz. Ja po prostu kocham. Przepiękna pomadka z L'Oreal, to są te Intense Volume Matte, odcień 200, taki leciutko rdzawy, troszkę wpadający w koral, troszkę w róż, przygaszony, prześliczny. Mam tu też winylek w odcieniu 115 Peppy i on tutaj w porównaniu do tych pada najbardziej w róż, ale on na ustach no właśnie jest takim budyniowym brązem. Uważam, że fajnie też by się sprawdziły te pomadki NYX Smooth Whip. Tu jest 24 Memory Foam, chłodny, średni odcień brązu i tu 17 Thread Count, nieco ciemniejszy i z wyraźnie fioletową nutą. Tu też jest brązik. Ta pomadka też może fajnie się sprawdzić. To jest taki balsam koloryzujący, półtransparentny z Isadory. Zobaczcie, piękny, taki przybrudzony odcień, troszeczkę róż, troszeczkę brąz. Bardzo, bardzo ładny. Z nieco lżejszych formuł również błyszczyk z NYXa, ten Fat Oil Lip Drip i ten z taką drobinką i troszkę pomarańczowym sznytem do jakiejś takiej brązowej konturóweczki. Piękny. To jest odcień 06 Follow Back. Mam tu też konturówkę z NYXa. To, że to jest NYX, to akurat jest przypadkowe wszystko. Tak mi się akurat uzbierało tych brązików. I to jest konturówka Line Loud w odcieniu 07 Total Baller. Bardzo lubię ten odcień, taki właśnie czekoladki mlecznej. Myślę, że fajnie też się sprawdzi ombre konturówka z Glam Shopu. Widzicie, że jest przy tej znacznie chłodniejsza, ale na ustach, tak nie porównując do tej, wypada wciąż jak taki jasny brąz. Fajnie sprawdzi się tutaj też tafla z Glam Shopu w odcieniu glazurka, bo to jest róż, ale taki właśnie przybrudzony, wpadający delikatnie w jakiś taki brązik. No i pomyślałam jeszcze o tej pomadce od Lindy Hallberg, Velvet Couture w odcieniu Deep Nougat i to jest taki mega chłodny brąz, taki ale zobaczcie, jaka piękna paleta. Piękna paleta barw. To użyję sobie może takiej ciepłej konturówki, czyli właśnie tej z NYXa. Myślę, że sam ten kolor też fajnie by pasował do tego makijażu, sam ten brązik, ale no spróbujmy z tą chłodną. Zaryzykujmy, co z tego wyjdzie. I w ogóle wydaje mi się, że fajnie ten makijaż tutaj prezentuje się z tym takim chłodno-szaro-beżowym swetrem, bo właśnie w kontraście do takiego zgaszonego koloru te oczy aż tak
aż po prostu mówię, no oczy ociekają tą czerwienią, wydają się mega, mega intensywne. Napiszcie mi, co myślicie o tym połączeniu kolorystycznym, w ogóle o takich kolorach na oczach i jakie Wy wybieracie na jesień. Napiszcie mi, jak zmieniacie Wasze zapachy, Waszą pielęgnację, jeżeli zmienia się sezon. Jestem mega, mega ciekawa. Jeżeli odcinek Wam się podobał, chcecie częściej tego typu zestawienia, koniecznie zostawcie łapkę w górę i komentarz i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego.